I jestem. Wow. Upgrades, people, upgrades. Dobra. Z racji, że no, co nieco się pozmieniało, a tak naprawdę nie dużo się zmieniło, po prostu inaczej sobie ustawiłem tego ekran, żeby móc właśnie mieć jeden czat. Połączyłem czat. No. Żeby móc po prostu zerkać po prostu na jeden czat i od razu mieć jak ktoś coś napisze. Oczywiście wiadomo, będą z tym opóźnienia czasami i te sprawy, ale technicznie to powinno jednak przejść, mam nadzieję. Taką dużą nawet. Więc wiadomo, czasami będę miał opóźnienia z reakcją, ale robię sobie wgląd na czat, żeby właśnie mieć te opóźnienia jak najmniejsze. Okej. Muzyka w tle jeszcze leci. Tak, jest szajca. To działa, to działa. No. Mogę sobie Godota odpalać. To. I teraz jeszcze... To. O, jest. Nice. No. Nie, to nie jest to. To będzie nice. O. Teraz. Nice. No. Teraz będę miał i czat, i wszystko w jednym oknie. Wszystko będzie widoczne i czytelne. Powinno być przynajmniej, mam nadzieję. Oby. Wiadomo jak jest. Mastro, to znaczy aż dziwnie z tym formatem. W sensie z tym... O matko, no jak mam całą tą otoczkę. Jak to się nazywa? Background. O! Siema żdryt. Jak leci? O czym chcesz rozmawiać? Bo ja tak jeszcze szukam swojego mózgu trochę. Coś to do znajomego szybko napiszę. Bo jestem otwarty na to, żeby z kimś gadać, jeżeli ktoś chce gadać, ale będę się skupiał głównie na nauce. Płaska ziemia to może lepiej nie, a co do piranii to nie wiem, do czego nawiązujesz w tej chwili. Na pewno będę gadał o tym, o programowaniu. Good morning. Na ileś. Po to tutaj przyszedłem dzisiaj. No, problem jest taki, że mnie trochę wątroba napierdziela, więc no... Nie wiem, ile czasu przetrzymam dzisiaj. Ale no, prawie tydzień nie było streamka niestety. Trochę to chcę nadrobić właśnie z tego powodu dzisiaj. Jura tutaj jest? Jest, okej. Oczywiście nieznacząco. Okej. Berit, od tych kilku dni, od soboty nie streamowałem.
od soboty nie ruszyłem tematu trochę, bo miałem inne prace, w sensie, no wiesz, na chleb trzeba zarobić czasami, nie? Praktycznie cały tydzień mi na to zszedł, że musiałem prywatnie się ogarnąć, ale dzisiaj napierdzielamy to. Jutro chyba zrobię klasycznego streama, może, zobaczę, bo chyba bitej ma jutro wolne, to może na Terrarię znowu pójdziemy. Może. Perhaps. Zobaczymy. Jutro pewnie w dzień się bardziej odpalę, nie wieczorem też. Istnieje spora szansa. No, ale przejdźmy do tego. O. Tak, spauzowałem muzykę. Git jest. Git, nice. Okej. To działa. Hero. A, tam nie będzie. Git. Cię lubię znowu. A co tam słychać u ciebie, Reed? Chciwy jak zwykle? Morning, afternoon, or evening, wherever and whenever you are. My name is Benjamin, and welcome to the Godot Action RPG series. This will be part 7, and in this video, we're going to be learning about setting up a simple background for our game, background tiles, and a tile set as well. Hero, no i shit, no i siwo. Mogę mieć odpalony? Touch stream, żeby cały czas kurna czat widzieć na tym. Pewnie, że cię dobrze znam. Trochę tutaj siedzisz, nie? Ciekaw jestem, jaki ty masz watch time w ogóle. Już teraz. And how to set up auto tiling. Ale zrobiłem tak, że cały czas będę widział czat na telefonie, więc nie muszę klikać. W sensie mam trzeci ekran, na którym widzę cały czas czat. Jest na tyle duży, że bez problemu go będę czytał. Może to spowodować, że będą trochę opóźnienia z moimi odpowiedziami, bo wiadomo, jak ktoś napisze, no to musi się jeszcze pojawić przez streama i tak dalej. Ale będę widział. Nice. For the background, there's actually 2 different methods that I'm going to show off here, and then I'll show you which one that I actually prefer. So first of all, Siemasz, Dante. remember how we made our world a Y-sort node? Well, we're not going to be able to keep that way, because then everything that we put under this would be Y-sort. So let's change this. We'll change its type Dobra, muszę cofnąć, bo a simple part 7. Też się podjarałem tym, że widzę normalnie czat jak należy, że gościa nie słuchałem. And in this video, we're going to be learning about setting up a simple background for our game, background tiles, and a tile set as well, and how to set up auto tiling. For the background, there's actually 2 different methods that I'm going to show off here, and then I'll show you which one that I actually prefer. So first of all, remember how we made our world a Y-sort node? Well, we're not going to be able to keep that way, because then everything that we put under this would be Y-sort. So let's change this. We'll change its type back to a node 2D. Ja nie wiem, czy ja muszę. W sensie, no, mam node 2D. Y-sort dodałem niżej tutaj. Więc chyba nie muszę teraz zmieniać. Okej, zobaczymy. Zobaczymy, czy mi coś schrzani. I git, Dante. Prawnie było załatwiane, czy coś głupiego zrobiłeś? W sensie nie to, że głupiego, nie? Ale wiesz, jakimiś domowymi sposobami? And then we'll add a new node as a child of our world. We'll make this a Y-sort node. And then we'll add all of our objects. Aha, czyli zrobił to, co ja wcześniej zrobiłem. Okej. As children to that node. So I just selected the player, held shift, selected the brush. Jakby co, Dante, już Deridowi mówiłem, tobie też powiem, że będę z większym opóźnieniem odpowiadał trochę niż zwykle, dlatego że na telefonie mam odpalony swój własny stream, tylko po to, żeby widzieć czat. I żeby nie było tak, że znowu się zacina naderanie na streamie, żebym nie musiał przeklikiwać i żebym cały czas widział
że coś się na czacie dzieje i odpowiadał. Więc no po prostu większe opóźnienie będzie. Or the bush, and then grabbed it and grabbed them all, dropped them under our Y sort node. And now that we've done that, our world, we can add a new sprite here. Sprite 2D. To samo. Just drag W sensie, że załatwione, czy... Sprite 2D. Wait, co? A, zwykły sprite po prostu. Pod node 2D, okej. this all the way up to the top. And its texture will be inside of world and grass background.png. A, może... Zaznaczę tego sprite'a. Spoko. Co masz na... Do czego pijesz, Dyrit, z tym tak samo jak ostatnio? Bo nie rozumiem. Moja nie rozumie. Moja być stupid. For Chyba, the offset, że nie rozumie tego nawiązania. Okej. let's uncheck centered. And you can see there is our sprite. However, if we drag this out, it's going to stretch it, right? And that's not what we want. So how do we make this sprite fill up the entire area right here? Dobra, czy pamiętam, to był region? Czy transform? Nie. A, o to chodzi, Dyrit. Znaczy, nie odpowiedziałem z aż tak dużym opóźnieniem, na zasadzie takiej, że no ja patrzyłem na czat, jak wiesz, był środek rozmowy, na zasadzie, że bardziej się skupiałem na czacie, że miałem spauzowaną grę i odpalony czat na drugim monitorze, no to odpowiadałem dosyć szybko. A teraz może być tak, że będę teraz coś mówił, zacznę znowu oglądać i dopiero mi się wyświetli na telefonie to, co mi odpowiesz, mimo że odpowiesz jeszcze zanim skończę mówić, nie? Więc w pewnym sensie teraz będą opóźnienia, nawet wtedy, kiedy nie powinny być, bo akurat nie oglądam. Without stretching it like that. Well, if we come into region here, we can enable region. Aha, czyli dobrze, to... And the first thing you'll notice is that it shrinks all the way down like this. And we also get a new tab down here called texture region. And we can come into here, click on this, and we can see, zoom in. Whoa. Let's zoom in here. I use middle click to pan. You can see we've got some sort of a region here. And as we extend around this, our sprite extends here. And we can actually select this. Let's set pixel snap equal to true. We should be able to select our entire sprite quite easily that way. Okay, and this is actually... Okej. Zrobiłem bardzo skomplikowany zapalnicz. Można użyć, że można tylko do naprawdę mocnego ładunku. Okej. Okej, Dante, to nie kombinuj nic. Jeszcze, ja wiem, że rząd dopiero się zmienił, nie trzeba nic planować dużego, okej? Pamiętaj. 64 by 64 too, so you could set up a grid snap, set this to maybe 16 by 16, and easily select it as well, like that. Anyways, that doesn't really matter. What you can see, however, is we can extend these out farther too, but if we No okej, o to mu chodziło, okej. look up at our sprite, it kind of... Chodziło mu o to, żeby po prostu jak najłatwiej było zaznaczyć. Litery miałem już zaznaczone, bo jestem perfekcjonistą w tym, żeby zaznaczać, bawić się z DPI myszki tylko po to, żeby zaznaczyć bez przybliżenia, bez tego. I tak marnuję wiecznie czas na to, co do pitchera, żeby coś dopasować. stretches it out weird here on the end. And so that's not really what we want. But
when you set your region, so when we set these properties here in the texture region tab, what it's actually doing is setting O, Dante, to ja pewnie niedługo będę miał to samo z kodem. these values over here. Jak zacznę już kodować własne projekty. Once we have region enabled, these values right here are getting set. So you can see as we manipulate this, the values over here are changing. So that's essentially what you're doing. If we want this to repeat across a long distance, we can come into our texture down here and come into import our import properties. Dobra, do tekstury. We can Importuj. check or come to the repeat flag right here A, i do repeatu. and set enabled. Now, when we stretch our region out past, well, we forgot to click re-import. There we go. Then click re-import. Now when you stretch out past your actual region, you can see that the sprite is actually stretching here, and we can fill our entire room this way Dlaczego by mam stretching our wrażenie, że region to instead jest of our trochę sprite. przekomplikowane? Że dało się to trochę sensowniej zaimplementować do silnika. Nie mówię, że to jest złe, co tutaj zrobili, ale mam wrażenie, że dało się inaczej. Chociaż nie. Nie, chyba rozumiem, dlaczego tak to zaimplementowali, żeby obniżyć zużycie ostatecznego projektu. Na zasadzie, żeby w ostatecznym projekcie inaczej po prostu odczytywało pliki. Żeby zaoszczędzić prawdopodobnie albo na miejscu, albo na tym na przerabianiu danych. W sensie, no, na mocy przerobowej. Or we can set our region manually, which in this case probably makes the most sense. You could turn on centered again, and you could stick your sprite in the middle of your room by setting its offset or its transform here. So we do, let's see, our room size was 320 divided by 2, right? That gets exactly in the center. And 180 was the height divided by 2. And you can see, you can actually do the math right here in the editor, and Godot will do that math for you. So that's very convenient. But is it necessary? Not now. And then you could set your region, right? Where is our region? Here we go. Your width and height in your region to be 320 by 180, the exact width and height of the room, and that would properly set this up. And so that's how you can do a background that way. Background. And this is a pretty good way to. No, w takim razie tutaj powinienem dać 90, no tak. Ale nie wiem, czy to jest potrzeba tak przeliczać to za każdym razem. There's another way, so I'm going to hide this node. So fuck. Dobrze, że mówi, że można to właśnie liczyć już tamto. We can't see it anymore. To We're going to create another node. Ale... This is going to be a texture rect right here. Dobra, tego noda w ogóle nie pamiętam. Jakie on miał za zadanie? Zadanie. And with this node, we can stretch it to fill the whole room. And we'll drag it up here as well. Call this one texture rect background. Okay. And we'll drag our grass background texture. And you can see, even when we stretch it. A w sumie tutaj też. Może zapiszę to poprawnie. Background.
Terraria jest świetną grą. Przywołałem Slime Bossa. W ciągu 30 minut gry miałem tylko żelazne itemy. Sam go przyzwałeś, czy sam przyszedł? Bo Slime Boss potrafi się sam zespawnować. Jeżeli akurat pada. It doesn't actually stretch the sprite. Hmm. Tak, wyłączyć widoczność, żeby... Oho. Right? Well, if you come into your properties over here, you can see stretch mode, and we can set this to tile. And then it will just automatically stretch. So the benefit of this is you can really easily just drag it around here in the editor. The problem with this is that it's actually a control type node, and they're not really meant to be used like this. They're meant to be used for UI related elements. And so To dużo slime'ów żeś natłukł. this isn't really a UI, right? This is actually in our game. And so that's kind of the problem with this, but the benefit is being able to drag it around super easily. Matuniu. Okay. Inside of our room. Now, which one's better? I don't actually really know because I don't know how big of a drawback it is to use a control node. Obviously, the control node is more convenient, right? It's a lot more convenient to use a texture rect like this, but maybe there's drawbacks that I haven't run into with using a control node like this. So I don't know which one's better. Przypuszczam, że może być problem z wielkością odczytywania mapy wtedy. Muszę poczytać na temat texture rect w sumie. Okay. Control textures used to draw icons and sprites interface. Mam wrażenie, po tym co tutaj czytam. Nie, też nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co może być powodem. I think for this series, I'm going to be using the first method. So we'll get rid of our control node and just make our background visible. Na pierwszego wroga na tej mapie. A... To... Poczekasz chyba jeszcze... 3 odcinki? Dobrze liczę? Nie. Od 2 do 4 odcinków jeszcze chyba poczekasz. And then manually set our rect properties over here if we need this to be bigger. And the reason I want to do that is just to kind of be safe, because I don't know if I'll run into issues with the control node, but I should be fine just using a sprite like this. So that's the plan. If you guys have any comments on this in the description, just let me know. Wiecznie Okay, zapominam, że tutaj strzałkami się. This already makes our game look a lot better because now we've got a nice background to go along with our character. Let's add... Dobra, chwila. Dlaczego ja widzę... Dobra, dlaczego ja je widzę...
Dobra, dlaczego ja widzę collision shape? Okej, teraz już nie będę widział. A, muszę zapisać. Jest. Git. Tak, git. Matro. Juderacza też skoczmy i to wyłączmy. Może nie to. Collision shape. Tak. Ale technicznie rzecz biorąc, on widzi to w momencie... Hmm. Hmm. Dobra, nie wiem dlaczego on to widzi, widzi te shape'y, collision. Dlaczego on widzi kolizję w momencie, kiedy ma otwarty ten widok edycji, a w trakcie, kiedy renderuje grę, renderuje scenę, to nie widzi tych kolizji. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie mamy po prostu w ustawieniach coś inaczej. Run export network editor doors first system. Nope. Układnie. Ustawienie projektu może. A i może nie tutaj. Nope. Nie wiem dlaczego. Będę musiał nad tym posiedzieć. Chociaż technicznie rzecz biorąc, czy potrzebuję to widzieć teraz? Raczej nie. One more little bit here. We're going to learn about tiles. So let's create a new node, attach it to our world, and this will be a tile map node. Tile maup. Powiedziałem tile maup. Brawo ja. Szczerze mówiąc, mam tak trochę dość tej części, w sensie to, co robi, to, co on mu uczy teraz, to jest bardzo istotne na poziomie designu, no to jest tak. Ale designem można się zająć trochę później. Fajnie by było, żeby teraz mięska bardziej uczył, w sensie tego programowania, te sprawy, nie? Wchodzenia w We'll drag this interakcję. up. I want this to be below our background so that it draws on top of it, but above our Y sort stuff. So then we can click on our tile map and we can create a new tile map, but we're gonna want to set our cell size. So let's set this to 16 by 16. Okej. Jak mówisz, szefie, to zaraz zrobimy. That will be the cell size. And we'll come to the tile set property here and we'll do new tile set. Now tile sets in Godot, they're relatively new, especially the auto tiling stuff, and they've changed quite a bit over the last little while. So a lot of the stuff in my Godot 3 videos is a little bit outdated because they've changed, like for the platformer series that I did a couple of years ago. And tile sets, because they're relatively new, they're getting changes quickly. To jest 3-letni ten film, tutorial, więc pewnie się jeszcze bardziej zmieniły. And updates quickly. They're improving quickly, essentially. There's kind of a lot going on with them, so we'll try and take it slow. So these are the properties for your tile map. Well, if we click on the actual tile set resource right here, we're going to see some properties for that resource over here now. And we're going to get this new tile set window down here as well. And
Aha, okej. And you can see there's some buttons here that we can O, Dante do bety to jeszcze sporo. W sensie, to co teraz robię, to tego nie będę udostępniał nigdzie, tak? Bo to teraz kompletna nauka. Oż ty, coś jest... nie. Już widzę, że coś jest nie tak. No, ja myślę. Z jakiegoś powodu spadło. Mniejsza. A zanim mój projekt wejdzie do stanu bety, to zależy w dużej mierze od tego, jakie będę miał warunki funkcjonowania. Na zasadzie takiej, że no ostatnio mam sporo pracy i mam nadzieję, że będę miał więcej pracy, bo potrzebuję, wiesz, środków na funkcjonowanie i na kilka rzeczy, które chcę zrobić. Ale gdybym jakimś cudem się wyrobił, żeby streamować, w sensie te tutoriale robić i streamy z programowania robić przynajmniej 3 razy w tygodniu, to sądzę, że do końca roku już bym miał coś na ciekawym poziomie zrobionego. really interact with yet, but we're going to click this button right down here. Called Add Textures to Tile Set. We'll click that, we'll come into World, and we'll select our dirt tile. Będę robił rangi. A, dlatego tile mapy O, matko. No, już to rozumiem. Dlaczego to ma kolizję? Rangi beta testerów robić, to by było ciekawy koncept. Nie powiem. Nie myślałem o tym w ten sposób jeszcze. Sekundę, muszę coś sprawdzić. Gdzieś tutaj. Tego nie. Jest git. Teraz muszę na telefonie zmienić tą jakość. I bo inaczej nie będę widział po prostu czatu. Ale seriously, dude. Witaj pan Paweł, jak leci? W sumie to jest nawet fajne mieć ten wspólny czat teraz. Między YouTube'em a Twitchem. O. Git. Tutaj jeszcze. Świeżenie tematu. Działa. Chyba. Set.png. A wracając, rangi beta testerów to ciekawy pomysł, nie powiem. Pomyślę nad tym. Ale zobaczymy, czy ten projekt layer będzie szedł i co będziemy z tym robić, bo no ciężko będzie trochę beta testować tą grę w dużej mierze, dlatego że ona ma się opierać na fabule. Na pewnym etapie tej gry pierwszą, którą zamierzam tworzyć, jak zrobię pewien etap gameplayu, no to w pewnym momencie będę musiał przejść do robienia tego prywatnie i na streamach robić inny projekt, a skończyć grę już właśnie w prywatnym czasie do końca, bo o ile gameplay ma być jak najbardziej przyjemny, to dużo ma się skupiać na fabule. Dużo wyborów i te sprawy i nie chcę spoilerować samej fabuły. So we'll open this and we should zoom into this. And this tile set, Więc jak będzie właśnie, jeżeli będą beta testy i te sprawy, to najpewniej się skończy na tym, że nie będzie ich dużo na pierwszym projekcie,
Drugi projekt ma się bardziej na gameplayu skupiać, jeżeli dojdzie do drugiego. No to drugi będę mógł robić już tak bardziej właśnie. Drugi to będzie w ogóle samobójstwo. Już sobie myślę o tym, co będę robił. I made with a program called Tilesetter, and I have a video on that as well. So if you want to learn more about Tilesetter, you can go check out that video. I'll probably put it as a card in this video and maybe in the description. I think it's a powerful program to simplify making tile sets like this. So once we have our tile set here, we can actually select, we can tell what kind of a once we have our tile imported, essentially, we can tell it what kind of a tile set we're going to be making. And there's 3 different types up here. There's a single tile. So if you just need one tile, I don't use that very often, I'm not gonna lie. There is an auto tile right here. This is what I use the most often, and there's a tile atlas. This is just like a list of multiple tiles. They won't auto tile, but you can, if you have some chairs and a whole bunch of different things that you want in a big list of tiles, you can create a tile atlas. We're going to do an auto tile for this. And once we click auto tile, we get this region button right here. So it wants us to select a region. And you can see we also get some snap options right here. And if we turn those on, we can actually snap. And I'm just clicking and dragging. So I clicked up here and dragged down here and selected this region. Well, this region is too big, but you have to do that before you get these new properties over here. Okay, so originally there weren't these properties over here, but the minute we created a region for this new auto tile set, we got these properties over here. So now we can change our snap options. We want them to be 16 by 16 as well. So then we can redraw our region. So click here, drag to here, and now our region only contains the tiles that we have right here. Once we've set up this tile set region like this, we can do Control S to save. And if we click on our tile map again, we can actually already see this tile set over here. But it doesn't really work, right? Like this isn't what we want right here. And so let's double click on our tile set again, and then click on the tile right here that we added, and we can click in here again to select the region. So it's a little bit of a weird process right there. Pay attention to that process. Click on the resource, click on the exact tile set that we're modifying, click on in here to select our region again. O matko, trzeba kliknąć, żeby wybrać odpowiednią rzecz i trzeba to kliknąć aż 3 razy. Dobra, 4, bo jedną trzeba dwukrotnie. Nie, to nie jest dziwny proces, tylko trzeba pamiętać kolejność. Ja pierdzielę. Czasami takie tłumaczenia są rozpierdzielające, nie powiem. And if we do selected... Chyba, że z perspektywy innych osób to jest skomplikowane i dziwne. Z perspektywy osób, które nigdy nie zmieniały ustawień żadnej najprawdopodobniej, ale... Tile right here, you can see some more properties that we can expand and look into. And the first property here is the subtile size, and it's 32 by 32. Well, we want this to be 16 by 16 again. And now we can zoom in one more time. We're getting a little bit closer to what we actually need. Now for our auto tiling, we need to choose an auto tile bit mask mode. I don't understand exactly how all of these work. But for this tile set right here, we need a 3 by 3 minimal. Basically what it does is if we click on our bit mask right here, if we're in 2 by 2, you can see each tile square gives you 4 squares, right? 2 by 2. And there's a 3 by 3 minimal, which gives you 3 by 3. So 9 squares total, 3 by 3. And a 3 by 3 non-minimal, which also gives you 9 squares total. I don't understand the difference between these two right here, but I do know we need to use minimal for this. And once you've done that, the bit mask,
The bit mask is where you tell Godot how to place the tiles. O. Nie ma to jak przeskakiwać między różnymi oknami regularnie. Matuniu, to jest nie tak z tym życiem. Chwila, czytam coś ciekawego. Facebooka przez przykładacz otworzyłem. Pytanie. Czy machiny oblężnicze są legalne? Nie wiem, czy to dobre miejsce na takie pytanie, ale co mi tam? Mój mózg wrzuca mi czasami losowe rozkminy i taką myśl na dziś. Czy mogę legalnie postawić w odwrótku katapultę albo trebusz? Balista i skorpion mogłyby podchodzić pod kuszę, więc raczej odpadają. Ale trebusz. Zdecydowanie jest to broń, którą mogę na przykład zburzyć sąsiada. Niemniej nie znalazłem żadnych przepisów, które tego zabraniają. Budowy i posiadania. Nie burzenia. Nawet nie wiem za bardzo, gdzie szukać takich informacji. O, matko. O Facebooku można mówić, co można, ale niektóre grupy to jest kurna złoto. I to, co się na nich dzieje. So let's look at this middle tile right here and talk about this one. Okay, so this middle tile, when do we want this tile to be placed? This middle tile. Well, we want this one to be placed when there are tiles all around it. Okay? When there are tiles all around it and a tile right here. That's when we want this one to be placed. That's the only time that this one should be placed, is when there's tiles all around it. So, using your bit mask right here, we're going to draw. Okay, so we've got, imagine this 3x3 grid right here. Now shrink that down so that it fits inside this little square. So this is the tile that we are talking about right here, the middle one, right? And then around it you have these tiles. So imagine these tiles are around it, right? So you're telling it, when should you place this tile? Well, when there's a tile here and when there's a tile here, 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 and here, all around it. So that's when we want to place this tile, okay? Let's look at this top corner here. When do we want to place this tile? Well, this tile, this tile should be placed when there's a tile to the right of it, Zaraz, when there's a tile dzisiaj jest piątek, prawda? Tak, piątek, matko. below it, and when there's a tile right here, down and to the right, okay? So these three tiles around it. So we're going to do that same thing. We're going to say, here's our tile. Well, it should be placed when there's a tile to the right of it, when there's a tile below it, and when there's a tile down and to the right of it. So that tells Godot when it should place this tile. So hopefully you're following the logic here a little bit, right? This tile right here should be placed when there's one to the left, one to the right, and then three under it. So here's our tile, one to the left, one to the right, and three under it. So that's how the bit masking works, the logic behind where we're putting these red squares. And hopefully that was enough of an explanation. For example, this tile right here, when would it be placed? Well, you want to place this tile when there's no tiles around it, right? This is a single lone tile. And so what does the bit mask look like for that? Just a single lone tile in the middle, right? Proste jest. And so there's a pattern with this, and you'll get kind of used to doing the pattern. I almost always mess it up still. So when I'm placing the bit mask, I almost always miss one or forget one, and you just kind of have to look over it again and try and get it right. A jak plany z programowaniem u ciebie? To tutaj nie wiem jak zrobić z tymi. Ale te są podejrzane. Bo się nie kończą tutaj na granicy. Czy ona Nie, no. Czy powinno być tak? To zobaczę jeszcze.
Jak z twoimi planami programowania, Dante, by the way? Let's place them now all the way. We're going to place these here. And I don't have to do the exact logic anymore because I've kind of gotten a feel for what the pattern looks like, right? And if you just want to follow along with what I'm doing, you'll kind of get a feel for this pattern as well. And can I turn off? I don't know if I can turn off the grid snapping. With this tile set, it can be a little bit harder to tell where stuff is because these little brown dots are actually indicators of where these need to be placed, where these specific tiles need to be placed. So we need some here like this. Oops. A, widzicie? And like this. Chrzaniłem. Jaki detal? Bystry detal. Half-Life 1 za darmo na 25-lecie. Zajebiście zabawne by było, gdyby nie był na Steamie. Tylko na jakiejś innej platformie. Za darmo na 25-lecie. To by było mega zabawne. Wiesz, ty się napisać butelkę w terrarii? Napełnić. Nie napisać. Programowanie się kłania. Nie wiem, jak się napełnia butelkę w terrarii. Nie pamiętam. Nie kojarzę. Może gdybym usiadł i zaczął grać, to bym to zrobił, ale... Obecnie jestem na 18 odcinku 36-odcinkowego kursu Pythona. No to jesteś w połowie. To jesteś dalej niż ja w tym kursie. I o ile to kursem można nazwać. Bo ja jestem na 7 odcinku. Dzisiaj będę 8 też oglądał. Z 22. Ale też zrobiłem wcześniej inny tutorial, więc no. A na Steamie, ale lepiej kupić Black Mesa na promce. Read. Jak zarobię, to może kiedyś coś kupię, no. Ale na pewno teraz na promce mnie nie stać. And like this. Dlatego właśnie nie mam czasu na streamowanie. A, na tej okej, już rozumiem. Matko. Dosyć proste było. Tak. Tak. Tak i tak. Teraz trochę już strzelam z tym, co robię na tej części, żeby nie było. Zobaczę później, na ile mam racji. A, to jeszcze tutaj tak. Dobra. No ale aktualnie zbieram na kilka rzeczy read, więc... A miałem ostatnio przestój w robocie. I teraz jak mi się znowu trochę ruszyła robota, to właśnie nie miałem czasu na streamowanie. Wiesz, jak idzie. And like this. So you can see those little darker pixels on those. I'm not placing tiles over them. And that's because those are actually little edge, like in... This is where these tiles are... Well, you can see what they're for, right? Like this corner tile is meant to be placed when there's a tile to the right of it and to the left of it, just like this one, but not a tile right here. Nie wiem, czy No tutaj tile right here. That's where this one's meant to be placed. And you can tell that because the little darker pixel here means that's a corner. It's this little corner in here. So let's do these ones as well. Okay. And they do make some sort of a pattern. You can see these
this bigger, thicker piece coming down through here. Tutaj nie załapałem tych dwóch. O, These bigger, thicker ones come over through here as well. Oops. Not right. zaraz. A, jeżeli ktoś chciałby w Half-Life'a się wbić, to Barmesa, okej. Right there, though, actually. Nie wiem, nie ogarniam tego. Powiem szczerze, nie ryrałem nigdy. Let's see. Aha, no to tutaj źle patrzyłem, bo myślałem, że... One inaczej się będą prezentować. Myślałem... Nie wiem dlaczego, myślałem, że ta granica też tyczy się tych, które są na prawo. Like that. And you can see this section right here is like the vertical version of this section right here, down here. And then we need our weird cases. So this one's this one's our Aha. Okay. plus case, kind of like this is, but for these. And then these come here, like that. And this is here, like that. No mam dobrze. And there, I think that's it. So you can pause your video right here and copy mine Prawie exactly wszystko if you miałem need dobrze. to. It gets, like I said, Jednak. I tried to explain the Jednak się logic of how załapałem. it works, but it's actually generally easier just to kind of memorize this pattern and then reapply it and set up all your tile sets so they're like this. That makes it a little bit quicker when you're setting them up. So let's see if this actually worked. Now that we set up our bit masks, we should be able to come into our tile map and place it in the room and get some auto tiling. And this looks like I got it all right. This auto tile looks like it's working. Oops. Ujdzie. Working properly. So if yours has issues, then it means I your have a lot bit of mask issues. is not set up properly. And so you'll want to go back, you'll want to pause where I said to pause and set up your bit mask to make sure that it matches exactly how mine matches. I'm going to put in some tiles here just so we've got some little paths Ale chcę, żeby było in our identycznie. room. Nie wiem dlaczego, ale Come this way. to There we jest go. That's niemożliwe. kind of an interesting little path for our game. And if we run the game, this tile set is now working properly in our game. And that looks pretty good. And you can see it's really quick. Once you get the tile set up, it's really quick to create it in the room. Now this tile right here that represents this auto tile, it O kur... Mis. Z grid. A, pod koniec już tego samego. tile, it doesn't, it's not very, it's the corner, right? So you can actually set that if we click on our tile set resource again, click here again, click in here again, and then we come to this icon tab right here. We can select the icon that represents this tile set, and I usually use this one because, right, that is a better representation of
the tile set. So there we go. And these other properties right here, we're not going to worry about them right now. We'll talk a little bit more about, we'll talk about collision and occlusion in the next video. And we'll also talk maybe a little bit about priority in the next video as well and kind of what that does. But for now, we'll just leave it at this because tile sets are a little bit weird in Godot. But once you get used to them and you get, familiar with setting them up and stuff, they're really smooth, really quick, and can increase your speed while creating levels. You can create a lot more levels more quickly using auto tiles like this. And I want to put this over here and here so they go off this screen. So thank you so much for supporting this series. If you enjoy it, be sure to check out my 1-bit Godot course. This series was... Dobra. Teraz sekunda, żeby ogarnąć myśli, bo to nie był trudny. No to nie siedzieliśmy w kodzie, więc to akurat ciężko nazwać lekcją, nie dla mnie. Znaczy, też głupoty gadam. Ale no nie czuję się usatysfakcjonowany takim streamem. Właśnie mam pytanie do tych, którzy wpadają jakimś cudem. Jeżeli ktoś ogląda moje streamy na tym, nie, to nie do nich, to nie jest to pytanie do osób, które oglądają zapisy streamów na YouTubie. Tylko to jest właśnie do Twitchowców. Co myślicie, żebym odpalał się w niektóre dni 2 razy? Na zasadzie, że odpalił się z normalnym streamem i odpalił się też z tym streamem programowanym. Na zasadzie takiej, że nie wiem, na przykład w okolicach 15 i 14 odpalić się na 2 godziny z programowaniem, skończyć streama i na przykład, nie wiem, w okolicach 19 odpalić się normalnie. Na zasadzie, że wiecie, że z terrarią czy z napierdzielaniem się w coś innego. O, oczywiście, nie. Bo też pomyślałem, żeby spróbować właśnie inne godziny w niektóre dni, żeby nawet jak mam dzień, że chcę streamować standardowo, klasycznie, no to żeby dalej jeszcze zrobić taki standardowy, żeby dalej jeszcze w ten dzień bawić się w programowanie. Dobra. Zbieram opinię. Bo może jutro bym tak zrobił, że odpaliłbym się w okolicach, nie wiem, 14 na przykład. Zrobił 2 godziny, skończył streama i po jakiejś godzinie, 1,5, 2 się odpalił z normalnym streamem. Tak mnie kusi zrobić. Good morning, afternoon, or evening, wherever and whenever you are. My name is Benjamin, and welcome to part 8 for our Godot action. Dante, tak, ale wiesz, możesz zawsze obejrzeć na reranie w razie czego. Jeżeli chodzi o streamy z programowania. Jeżeli chcesz, oczywiście. Wiem, że pewnie siedzisz jednak do interakcji, a nie na oglądania po prostu na rerań, ale tak w razie czego. A wiesz, mi po prostu byłoby znacznie lżej się uczyć. Zrobić to, wiesz, w dzień. Przysiąść do nauki, nie? Pouczyć się w dzień, a wieczorem po prostu poryrać na zasadzie, usiąść, żeby poryrać po prostu i pogadać z czatem. Reed chyba widzę, że byłby zadowolony z takiej opcji. Action RPG series. In this video, we're going to be doing some more auto tiling. We're going to be setting up an auto tile for some cliffs, and these cliffs will have a collision attached to them. So these will be tile-based collisions. So let's create a new tile map. We'll click on our world, click a new tile map. For this time, Bo nawet gdybym, a poza tym Dante, nawet gdybym coś takiego robił, to robiłbym to najprawdopodobniej tylko w weekendy, nie w tygodniu. A nie wiem właśnie, czy jak u ciebie właśnie, nie wiem, czy ty w weekendy też nie masz czasu w dzień?
tile map up here, we'll call this, wkładać? let's see, Też we'll tylko call wieczorem this masz? dirt path tile map. Pod warunkiem, żebyś w ogóle chciał. O. Na razie piszę droga po prostu. Oh, they capitalized the M. So let's do that too, actually. And we'll drag this up here and we'll call this, let's see, I don't know what to call it. Wall, cliff, dirt. Let's build a wall. Cliff, nieźle. Zależy, czy robię coś z Fire. Zazwyczaj mam czas. No Danta, ja myślałem właśnie tylko w weekendy też coś takiego robić, żeby właśnie się odpalać. Znaczy, w niedzielę pewnie nie będę się odpalał, bo chcę sobie odpocząć w niedzielę. Staram się nie brać też zleceń na niedzielę, żeby mieć po prostu jeden dzień wolnego. Bo turna dymi. A i tak mi się zdarza negocjować z klientami i to często nie jest przyjemne zajęcie. Zależy od klienta, wiadomo. Ale możliwe, że w soboty bym coś takiego robił. Cliff, tile map. We'll try that. Dirt, cliff. Dodam, że właśnie tile map, bo na dłuższą metę to takie opisy mogą być przydatne. Może być irytujące, że długie jest, ale to zawsze można zrobić kopiuj w klej. Tile map. And this one will need to be on. A jak masz 15 matro. 15 plików, 15 właśnie tile'ów, które ogólnie 15 obiektów, którymi trzeba zarządzać i mają podobne nazwy, dlatego że nie chciało się wpisać w pewnym momencie kilku słów więcej, no to jest On top of our other tile map right here. Click on it. Come over here to the right. A i od razu mówię, że nie wiem jak będzie jutro ze streamowaniem, bo tak jak mówiłem wcześniej, wątroba mnie napierdala. Nie mam pojęcia od czego. Więc nie wiem, czy jutro się zbiorę, żeby streamować. Set Nie our chcę nic mówić. tile set to new tile set. Come into cell. Do 16 by 16. Wait, is this one? This one might be 32 by 32. I think it might be 32 by 32 actually, if I remember. Ja rzeczesz. We'll see when we get into it. And click on the tile set. We'll add a new image here. We'll do our cliff tile set. Zoom out just a bit. Co konsola? Konsola ma jakieś problemy ze mną. And we'll do new auto tile again. We'll select a region. Do this whole region right here. And you can see it remembered our subtile size from the last one, so we'll set this to 32 by 32 now. And we'll set our step size to 32 by 32 as well. Well, and yes, this one is 32 by 32. I was pretty sure it was. We'll want to set our bit mask type to 3 by 3 minimal. Once again, that's going to be the same. And we'll save this. And now we can start setting up our bit mask like we did before. And it will be the pattern will be exactly the same. The tricky part is going to be, see how the tile set has a little bit of extra cliff on this side? It makes you think you only want to come down to here, right? That's what it looks like. But no, in reality, this corner tile should still be placed. Let's go through our logic again here. This corner tile should still be placed when there's a tile to the right of it
above it and to the right and above in this top right corner here. In this east, northwest and northeast tiles. So north, east, and northeast tiles, just like that. So it is a little bit tricky because of the cliff, but should be able to do it. Go down all the way with that one. These need to be in the middle, right here, not up here, but in the middle. This needs to be right here in the middle. And then everything else, the pattern will be the exact same as the previous video we did, right? Here we go, filling out the same exact pattern. Oops, I zoomed clear out too far. We'll do here. This will be, the same. And remember, you can kind of line some of these things up. Thicker lines here that go down to here, thicker lines here. These are the thin lines. This is where it gets tricky over here in the weirdness. But we'll try and do our best here. Oops. Tak, dobra. Pretty sure we need ones there. I messed this one up the first time I did it because that for sure goes there. I think these go like that. Ooh, one here too. Okay, so once again, if you need to, you can pause and copy mine. Chcę zrobić jak najbardziej sam. Później dopiero się przekonać jak bardzo nie. Dobra. To mam dobrze, to mam dobrze, to dobrze, to jest git. A, tutaj mi brakuje, to jest dobrze, to jest dobrze. To mam git. I'm good. A, tych nie zrobiłem, okej. Jak na fakt tego, że no nie ten. Okej. Jak na fakt tego, że no nie, chwilę temu to robiłem, w sensie, że fakt tego, że dosłownie przed sekundą robiłem poprzedni odcinek, to dużo ułatwiło. Bardzo dużo. And that should be good. Let's come back into our, I'm going to do Control S to save. We'll come back into our cliff and try placing some of these in the level. There we go. Seems to work properly. Okay. We may end up wanting to move stuff around and adjust around these cliffs a little bit. Okay, so let's come into our dirt path again. I'm going to remove some of these right here. Kind of have like a central point here like that. Dalej we'll bym move to this robił bush. po 16. Jeżeli o mnie chodzi. Where do we want this bush? Put 2 bushes here maybe. Like that. Okay, and you can see that this cliff tile set is designed, since it's got the empty space here, it's designed to work on... Okej. Ta sztuka mi nie pasuje. Czyli coś musiałem schrzanić.
Dobra. What is bed? Czym jest tłuszcz? Nope. 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 Tutaj się składają. Czy ta się odpaliła? Nie no, wszystko zaznaczyłem dobrze. To dlaczego mi się ten błąd tutaj pojawia? Hmm. Hmm. Co jest nie tak? No co jest nie tak? Bo jak tutaj to robię, to nie jest... O! Czyżby problemem było to, że to jest rur mapy? Nie wiem. O. Copy mine. No skopiowałem identycznie jak on ma i pojawiły And się that błędy, should be więc... good. Let's come back into our, I'm going to do Control S to save. We'll come back into our cliff and try placing some of these in the level. There we go. Seems to work properly. No, jeden postawiłem identycznie jak on, nawet nie zauważyłem. We may end up wanting to move stuff around and adjust around these cliffs a little bit. Okay, so let's come into our dirt path again. I'm going to remove some of these right here. Kind of have like a central. Coś mam źle. I nie wiem, kurna co. Nie wiem, ile razy będę to sprawdzał, żeby się upewnić, ale coś mam źle. Okay, so let's come into our dirt path again. I'm going to remove some of these right here. Kind of have like a central point here like that. And we'll move this bush
Okej. To jest ten. To jest ten, tak? Tak powinno być. Ale to powinna być ta sztuka. Hmm. Dobra, jedyne, które... Hmm. No. Matro, nie wiem, po prostu nie wiem, co jest... Gdzie jest ten błąd? Ja pierdzielę. Hmm. Oż ty. Patrzę, szukam i nie mogę znaleźć problemu. To. A tutaj widzę. O, tutaj miałem błąd i tutaj miałem błąd. Tutaj miałem błąd i tutaj miałem błąd. Tutaj miałem błąd. Tych nie zauważyłem błędów. Ok, ale czy to coś zmieni? Nie zmieniło. Jestem kurna idiotą. Nie, żeby to było jakieś nowe odkrycie. Ja pierdzielę. Nawet nie wiem, dlaczego akurat tamte powodowały taki błąd. Brawo ja. Jestem tak niesamowity. Where do we want this bush? Put 2 bushes here, maybe. Like that. Okay, and you can see that this cliff tile set is designed, since it's got the empty space here, it's designed to work on top of our grass.
So you can kind of get some weird stuff if you do our dirt path into the cliff like this, right? This doesn't look good. However, you could do the dirt on top of the cliff like this if you wanted dirt cliffs. And you could get that to look pretty good. And that's one of the benefits of having the cliff transparent like this. Teraz Dyryt sprawdzasz? 11 dni. Ja pierdolę. Gdzie mój drogi telefon? Tu. Nie chce mi się tego samemu liczyć, mimo że to jest bardzo proste liczenie, ale... 270 godzin. Ja pierdzielę. But it's definitely Ja not pierdzielę. necessary. You could potentially set this up to have a grass tile inside as well. I set it up this way because I like the flexibility of it, but there are some limitations to it, so be aware of those. Now, if we run our game, this works properly. Well, Aha. Zrobiłem to. We lost him. Aha, bo on może biegać po tym... po klifach wciąż. Okej. looks good, but we can move through these cliffs. No tak, bo nie So it ustawiliśmy kolizji doesn't jeszcze. actually function properly. So we need to talk about the other properties of tile sets. So click on the dirt cliff, click on your tile set resource, click here, click in here, and we can talk about some of these other properties, these other tabs up here. What do they do? Well, the collision property is pretty straightforward. This is the collision tab, I guess, is pretty straightforward. This is where you set up your collisions. For this, I generally just use, you can do polygon collision shapes, but I generally just use a rectangle collision shape. And this process is a bit of a pain still. I'd like to see this process improved. O, tutaj się nie da. A, może dodać jeszcze opcję Streamlined a właśnie. little bit in future versions of Godot. Once you get it set up, then it's done. You don't have to mess with it again, but setting it up initially is a little bit of a process. So I'm going to step you through it. So first we click on the square for doing a square collision shape. We stick it here, right? And it automatically makes one for us. Well, we need to make another one over here now. So we'll click there, click on the square, and click here. Now that's very slow, right? To do this, because we have to do it with every single tile set here because they all need collisions attached to them. So there's not really a way to make this faster. I'll probably end up speeding this up in the video. But the one thing that does seem to make it faster is if I click here to select my next tile, then I click on this, I can click anywhere else in here and it will still create it over here. So that just makes it nice because you can click on the next, you can double click on the next tile you want to do. So we'll click, let's start here on the farthest tile. So we'll do here, then we'll click on square, then we'll double click on our next tile. You see that? Click here, next one, and these are double clicks. And that speeds up the process a little bit, but it's still not the fastest process for setting up these collisions. A mogli mieć to wbudowane w silniku. Dobra. To teraz zabawa. A z takich rzeczy właśnie. Niby robota kreatywna, a w rzeczywistości no, rzemieślnictwo. To podstawa. W wielu robotach kreatywnych, wbrew pozorom, rzemieślnictwo to podstawa. Jak ktoś wam kiedyś powie właśnie coś w stylu, że robota kreatywna, taka trochę robota marzeń i te sprawy, bo jest się kreatywnym i tak dalej, no wyśmiejcie człowieka, okej?
Bo w robotach kreatywnych nie dość, że no i są to części kreatywne, które są fajne, jest od uja rzemieślnictwa bardzo często i dlatego i tak naprawdę bardzo często używa się tych samych narzędzi, tak samo rzemieślniczych narzędzi jak w innych branżach, tylko że dodaje się do tego jakąś nutkę kreatywności, nutkę większą czy mniejszą. I ostatecznie to powoduje właśnie to, że aż tyle czasu to pochłania. Okay, and there we have collisions set up on all of our tiles. Now, if any Godot contributors are watching this, my suggestion, and obviously this is just a suggestion because I haven't ever contributed to Godot before, but my suggestion for making this kind of an easy fix for making this faster would be to add a hotkey for this create new rectangle, because that would speed up. I wouldn't have to click back and forth like this. I could just press a hotkey. Okej, mają hotki. O matko, mogłeś powiedzieć to przed tym, zanim to zrobiłeś. To ja na naszej wersji pracuję, Key więc on my możemy z tego keyboard korzystać. and immediately set the collision for each new tile. But once we have these set up, we can save, run the game, and Okej. Nice. and we immediately have collisions working with these. Now I didn't set this up to work with depth, and I'm not going to be setting this up to work with depth because that complicates things. Action RPGs, as you get more and more complicated with depth, adding jumping and stuff, that's not the scope of this project. That's not what I'm going to be going into. But you could do that. It is possible to add depth, and part of what would be if you're going to keep your game 2D, which if you're going to do depth in an action RPG, I'd recommend going 3D, but then making it look 2D. But if you want to try and keep it 2D, you can use indexing, and you can set the Z index on each individual tile, which basically is just how it will be layered. So you could, bigger values are drawn on top in this case in Godot, which is the opposite of GameMaker. So you'd set, these top pieces to be larger, and then you could have your player go behind them, and you would set up your collisions to allow for that using smaller, using a polygon with a smaller snap size so that you could create collisions inside of here and not have a collision on the full thing. And then once again, you wouldn't be able to have see-through tiles like I do. You'd have to have the grass part of this cliff so that your player wouldn't show up beneath here, right? That wouldn't make sense. So there's a lot of things on top of that, and that's part of why I chose to do it this way. Pewnie będę musiał... O matko, ile ja będę musiał zainwestować w graficzną część, czy będę już nad swoim projektem. Dopiero teraz do mnie dotarło. Jeśli nie znam na grafice 2D, jestem w tym mega słaby. 3D też. Trochę na animacji się znam, ale jeżeli chodzi o grafikę i takie rzeczy, to jestem tragiczny. Będę musiał wynająć kogoś do pracy nad tym. Keep it simple. But now I bez urazy, ale Ciaci nie ma umiejętności, przynajmniej z tego co wiem, to nie posiada umiejętności w kierunku, w którym potrzebuje. we have working collisions, and you've learned about the Z-index stuff too. Can't quite squeeze through there. That gap must be too small for our character's collision. Może poradam z nią, zobaczę, czy So let's posiada w tym see the other ones real quick. Bo może. We have occlusion. So what is occlusion set up for? Well, Godot has a built-in lighting system, and I'm not going to go in depth into the lighting system in Godot, but you can set up occlusion shapes that will make it so that the light... Dobra, dajcie mnie sekundę. A właśnie. Jak tam przygotowania i plany na święta? Bo się już zbliżają. W sensie za ponad miesiąc są, tak? Ale to już jest ten okres, kiedy się o tym myśli jednak. Ja dla mnie to jest ten okres, kiedy już myślę o prezentach i tych sprawach.
do rozdania. W sensie, że już czuję taki lekki pośpiech w tym, żeby znaleźć odpowiednie prezenty ludziom, którym chcę kupić. To, czy będzie mnie stać kupić, to jest inna sprawa. When you cast a light, these shapes will cast shadows. So you can have your auto tiles automatically create shadows using that occlusion and setting up the collisions for the occlusion. Navigation is for Godot's built-in navigation stuff. You can easily navigate. You can set up a navigation mesh and then use that for, enemies or whatever to be able to navigate a tile set as well. Let's see. Let's set up our icon again. Because I like to set this up. We'll do the single tile icon. And the last one is priority. Now, priority allows you to create so let's say you have a grass background, right? And as you're placing it in the room, you want it to randomly place a grass tile that has a flower in it every once in a while. Well, with your priority property, you can set that up. You can set up, I want this tile to be placed every one and however many tiles that get placed. And so you can give your little flower a 1 in 50 or a 1 in 20 chance of getting placed randomly when you're placing it in the room. So that if you wanted to place those by hand, you could, but you can set up the priority to do it for you manually. And so that the system does it, you don't have to worry about doing it all the time. It can really speed up the process of level design once again. And that's kind of the idea. You set up your tile sets, you set up all these different properties in here, then when you're creating your levels, it's all really quick. You just create your cliff where you want it, right? And now when you run the game, you immediately have new collisions right there. You don't have to replace your collision boxes. And that's the idea behind this. So it is a little bit, once again, the tile set system in Godot can be a little bit convoluted, it feels like, if I'm being honest. Like going from here to here, clicking here, clicking here. There's kind of a lot of steps along the way. Nie But powiedziałbym. once it's set up, Dosyć proste it to makes jest. designing your levels really quick and easy, and that's the benefit of it. So thank you for watching this video. I hope you enjoyed it. Once again, as always, this series. Okej. Dosyć proste to było, bo to właśnie głównie takie techniczne rzeczy, że z przejściem właśnie, Matuniu. O tu, żeby sprawdzić szybko. Dosyć prosty proces właśnie to jest, moim zdaniem, wbrew temu, co mówi. Dobra. I wiecie co? I będę się trzymał jednak 2 odcinków codziennie. Jeżeli jutro postaram się odpalić w środku dnia, myślę. Nie wiem, czy to będzie 14 czy 15, ale się postaram. I może wtedy posiedzę dłużej, albo właśnie zrobię tak, że odpalę się, zrobię 2 odcinki, później zrobię przerwę i odpalę już normalny stream, żeby poryrać sobie, nie? Nie chcę przeciągać tego na siłę, bo jednak potrzebuję... Jednak wymaga to trochę skupienia i przyswojenia. Nawet jeżeli to dosyć proste elementy są. Tak czy inaczej. Każdemu, kto wpadł, wielkie dzięki. Może zrobimy jakiś rajda gdzieś. Do Twitchowców mówię. Bo trochę jest osób, to zawsze punkty do was wpadną. Tylko gdzie tu się wbić? Jeżeli ktoś ma jakieś życzenia czy propozycje, cóż, nie widzę niczego sensownego, do czego można by się wbić.
Dobra. Jednak niczego nie znalazłem. Do czego bym chciał zrobić rajda. Więc no niestety dzisiaj bez rajda na Twitchu. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się. Do następnego. Tak jak mówiłem, postaram się do jutra.